Syn dawnej księżnej Rosarii, czyli matki Joshuły i Clive'a, został najwyraźniej cesarzem, co bardzo podminowało Diona Lesarza, starszego syna byłego cesarza, chyba można już powiedzieć. Jednakże Joshua przybył w samą porę, żeby go uspokoić, powiedzieć mu rzeczy, o których chciał z nimi pogadać i być może Dion Lesarz będzie naszym sprzymierzeńcem jednak? Dowiedzieliśmy się teraz, jaką rolę Barnabas w tym wszystkim grał. Mianowicie on, Hugo Kupce, podesłał głowę Benedykty. I tak, to ma teraz sens, że on i jego armia zabrały rannego, śmiertelnie zranionego Hugo Kupkę z naszego ostatniego pola bitwy, z Rosarii wtedy. I że tutaj we wszystko byli właśnie ludzie Barnabasa zamieszani. Ale dla Clive'a wszystko ma się aktualnie tak, że pokonał Tytana, nie ma zagrożenia żadnego już ze strony Hugo Kupki, mamy kolejny matczynny kryształ zniszczony i możemy wracać do kryjówki, żeby przekazać tą dobrą nowinę. Home Sweet Home. Wyjście z cienia. I'd better give Otto the good news. Dokładnie, też bym podsumował to wszystko, co się zdarzyło dokładnie w ten sam sposób. Odetchnąć po prostu. Wszystko pozostałe jakoś się załatwi. Nasz cel został aktualnie spełniony. Cel, który przez tak długi czas, przez tyle lat ciążył na naszych barkach. Pomściliśmy starą kryjówkę i wszystkich naszych sprzymierzeńców, którzy zginęli wtedy, prawda? Cześć! Gav told me the gentleman who visited earlier, the one with the loud voice, was your uncle. I did think there was a resemblance. Something in the eyes. Wujek Rosfield. Oczy tak, ale na pewno nie brzuchy. Tyle mogę stwierdzić. Otto. Kubka już nie będzie sprawiał problemów. O, Gav i Jill, czy wszystko w porządku? Wygląda lepiej. Pewnie trochę wyzdrowiała. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Już nie ma powodu. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Czas dowiedzieć się, co zmieniło się na świecie. Wiele się zdarzyło, podczas gdy mieliśmy potyczkę z Kubką. It's good to have you back. I was worried. Ja też. Dobrze widzieć, że znów jesteś zdrowa. Not bad for a boy from the Imperial Barracks, eh? No, w sumie. If you're desperate to know more about Waloed, Vivian's your girl. But if I were you, I'd be heading straight to my bed. No, następnie Waleodia. Vivian, mam informację. The conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two.
Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? No to oświeć mnie, moja droga. Jaka jest aktualna sytuacja na polu bitwy? The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? Chyba on będzie następny. In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Mamy Bahamuta, który potencjalnie może stać się naszym sprzymierzeńcem, jednakże może dojść do wszystkiego. Może też znów oszaleć. Znaczy nie znów, on po raz pierwszy, ale znów, że Icon oszaleje. Mamy Barnabasa, czyli Odyna, który jest na 100% naszym wrogiem. I coś knuje. Próbował wykorzystać Hugo Kupkę do jakiegoś celu. Koniec końców wyglądało to bardziej, jakby się po prostu zabawiał jego losem. I robił tylko nam problemy, ale musiał mieć w tym jeszcze jakiś większy cel. Wysłał swoich orków,
do kubki. Sam nie kiwa palcem, ale był tam, żeby przyjrzeć się z pierwszego miejsca wszystkiemu. Ten Barnabas. Widzieliśmy go jako jednego z pierwszych. Co to za kawał sukinsyna? Albo będzie naszym następnym przeciwnikiem, albo ostatnim. Bo miesza z tym kultem Ultimy, co nie? Z tym siwym gościem. Klękał przed Barnabasem, ale wyznaje te same rzeczy, co Ultima. Czyli jest sługą Barnabasa i Ultimy, czy jak to działa? Czy Barnabas też wierzy w Ultimę i jego wiarę jakby wykonuje? Może to jest wiara jego królestwa, wiara w Ultimę. Może sprzedał swoją duszę. No wszystko może się zdarzyć, ale to bardzo ciekawe. Chciałem tylko troszeczkę pofilozofować na ten temat. Karen, kubka nie żyje. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Welcome home, Clive. I was hoping you'd be back soon. Ciebie też dobrze widzieć, Goetz. Hej, Blackthorn. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. To była jeszcze ta niezałatwiona sprawa dawnego Sida. Rozklejony, emocjonalny Blackthorn. Że tego kiedyś doświadczymy. Niezła niespodzianka. No to jeszcze Harpokrates, nasz bibliotekarz. I być może jeszcze o czymś innym pogadamy? On zawsze ma fajne rzeczy do opowiedzenia. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. Zamknąć mordy. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. Dziwne. I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death.
Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Istota, która tak dobrze ukrywała swoje istnienie, że nie ma o niej żadnych zapisków. Czy to możliwe? Skarbnica wiedzy Simone. Tom 11. Skarbnica bestyi. Opasające zewsząd walitejską ziemię morza kłębią się od najróżniejszych i groźnych stworzeń. Pośród nich są takie, które przewyższają rozmiarem całe wyspy i łagodne jak flauta zarazem. Lecz gdy się budzą, posyłają w dal pietrzące się fale, dorównując rozmiarem najwyższym górom. Ludy zza mórz, które te stwory zamieszkują, żyją we wielkim zagrożeniu tych wijących się wysp, jak nadmieniają w ich opiskach niektórzy kronikarze. Ciekawe, czyżbyśmy niedługo mieli spotkać takie stworzenie? No więc... to już czytaliśmy, co nie? Mitryl, ta. Ale tamtą notatkę albo przegapiliśmy wcześniej, albo się dopiero teraz pojawiła. Czy może Ultima jest znana pod innym imieniem? To by miało sens. Dlaczego nie ma o nim żadnych zapisków pod tym imieniem? A ship lies still in harbor, her soul sails on the main. The breath of age is at her back, adventure in her veins. Ivan's newest dish is a masterpiece. Once you get over the urge to gag, that is. No tak się zastanawiam. Nawet pan Lusterko z Wiedźmina, co jest właśnie odpowiednikiem takiej bajecznej, pojawiającej się w wielu, wielu historiach i mitologiach postaci diabła, demona, który manipuluje ludźmi, bawi się nimi. Nawet o nim były jakieś pogłoski. Ma wiele imion. Pod imieniem Gunter Odim też nie można było nic znaleźć. Ale pod innymi nazwami... no, kto wie, może jeszcze się coś dowiemy. No nie wyobrażam sobie, że Clive jest pierwszym, który ma z tym stworzeniem do czynienia. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. O, odwiedzimy grób Sida. Don't think Mid's been to visit her old man's grave in years. So take her with you when you go. Let Sid see his daughter's face. If he can recognize it under all the grime. Zabierzmy Mid ze sobą. To bardzo dobry pomysł. Będzie mogła nam chwilę towarzyszyć. I przy okazji może zdarzy się coś ciekawego. Hej, Taria. I know what you're going to tell me. Thank you, Clive. Thank you.
I know what No you're dobra. going to tell me. Thank you. Już właśnie myślałem, kiedy on powiedział, że o komuś jeszcze nie powiedziałeś, że ma na myśli Tarię. Ale nie. Chodzi o naszych zmarłych. Przez chwilę myślałem, że będziemy musieli też pójść do Marfy i jej opowiedzieć i wszystkim innym, którzy są naszymi sprzymierzeńcami, czy tam dawnej kryjówki i dawnego Sida. When it comes to boyish charm, Gooks has an indomitable rival in Gav. One is the sweet little babe in arms to be cooed over. The other, the naughty little boy who'd pull on my pigtails. Czy ty masz godność człowieka? Rozumiem, simpić na fikcyjne postacie. W końcu to wszystko to jedna wielka zabawa, ale przy prawdziwych ludziach? No bo dla niej to są prawdziwe osoby. Nie wiem. Odpychająca postać. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Nowy wynalazek? Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Budujesz statek. Dla nas. Ha. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then? Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Więc tu się kryjesz. Paskudnie daleko. Chyba będę potrzebował załogi. Dlaczego to mi się wszystko kojarzy z Gothikiem 2? Czyżbyśmy do ostatniej podróży, do finalnego bossa potrzebowali tego statku? No dobra, musimy jej jakoś pomóc w zbudowaniu tego. The engine plating is basically just a very efficient conductor. Create a thermal gradient across it and the heat radiates outwards, which... You know what, just show the plans to Blackthorn. He'll know what to do. No, zobaczymy, co Blackthorn na to powie. Przypuszczam, że będzie pod wrażeniem. Hugo Kupka's dead, isn't he? We don't have to live in fear of him anymore. Czyli jednak miałaś jeszcze coś innego do powiedzenia. Blackthorn! Słuchaj, no stary, chcę zabrać Mid na cmentarz do jej ojca. Musimy jej najpierw wybić kilka głupot z głowy. Blackthorn, can I ask a favor? Hell with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. Aż tak? Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though.
and I'll need help. Get Gav and Otto in here, will you? All right. Potrzeba pomocy całej drużyny, co? So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. Parabuch 1. Czyli będzie więcej. Up to you who you take to the desert. I mean, Gav's good in a fight, but you don't have my winning personality. Ah, don't listen to him. You'll be in the lowest of low company with either of us. To naprawdę zależy ode mnie? Coś wątpię. Up to you who you take to the desert. I mean, Gav's good in a fight, but you don't have my winning personality. Ah, don't listen. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Oto Gav idzie ze mną. Gav, you're with me. All right, then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Sounds like this river we're looking for is south of the Dalamil Inn. I'll hire us a wagon and meet you there. I'll get us a good price. Is that one you want to worry about? Z początku myślałem, czy nie lepiej byłoby z Ottonem pójść, żeby mieć kogoś ze sobą, kogo jeszcze nie mieliśmy na żadnej misji, ale zbyt bardzo lubię Gaffa. Szczerze, bardzo się ucieszę jeszcze raz z Gaffem sobie troszeczkę pospacerować. I zadanie poboczne się pojawia w tej lokacji, to możemy to też od razu załatwić. Ale jak ja uwielbiam główne zadania poboczne. Odczuwają się jak sidequesty, ale musisz je zrobić. I take it Drake's fang was your doing, Sid. You really are quite the outlaw. It's only a matter of time before the people learn of this and seek to apportion blame. Lie low is my advice. Clive Rosfield, aka Sid na Władcę Nowego Świata. I hear you've been busy. Spytaj o kieł smoka. That was your doing, was it not? To była twoja sprawka, prawda? Pogłoski o zniszczeniu kła dotarły już do długich uszu pustynnego zająca. A wkrótce znajdą się na ustach każdego mężczyzny, kobiety i dzieciaka w Dalimilu.
Choć wątpię, by przyjęli tę wiadomość tak radośnie jak ja. To miasto zawdzięcza wiele ze swojego dobrobytu i bezpieczeństwa Kłowi. I wielu będzie czuło, że teraz, gdy już go nie ma, oni też muszą odejść. As for me, Jeśli chodzi o mnie, to znam życie bez kryształów, bez bogactwa. Nie było łatwe, ale zdołałem przetrwać. A Dalimil, nawet bez matczynego kryształu, cieszy się wieloma błogosławieństwami. Leczniczą wodą, dumnymi ludźmi. Po co nam magia? To tylko wygoda. Proteza. Jeśli ludzie potrzebują czegoś, na czym mogą polegać, to powinni zacząć liczyć na siebie nawzajem. Mądre słowa. Współpraca i wspólne życie w pokoju. To jest to, do czego powinniśmy dążyć. Co mamy tutaj za zadanie? Ej, tu jest napisane coś nowego, czy nie? Czy ma to coś do czynienia z twoimi wyrobami? Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. A coś I'll zwędził? go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Na pewno miał jakiś powód. Jasne, mogę go poszukać. I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Czyli nostalgia. A my zniszczyliśmy mu to, z czym kojarzył te wspomnienia. Biedaczek. Can't say I understand that boy's obsession with the Fang. Can't say I understand much about him at all. Na pewno chodzi o dziewczynę albo chłopaka, zależnie co lubi. Na pewno coś takiego. Jakieś takie wspomnienia związane z kłem. Bo na pewno nie chodzi o pracę, a nie o coś takiego. Looks like I found the river. Now where's Gav? No właśnie, Gav. Jesteś gdzieś tutaj. A patrzcie, tam jest. I jak? Udało ci się coś odkryć, przyjacielu? Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Gwiezdny pył, gwiezdny pył, gwiezdny pył, hoł. Czuję się jak krasnoludek, który idzie do kopalni po klejnoty. Jesteś blisko celu zadania, no, czyli co, wyrywam tutaj ziemi. Jakbym wyrywał ziemniaki. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Widać, że się tak trochę podświeca. Ja tutaj nic nie widzę, tylko to, że mi się podświeca. Jaki czarny piasek, o czym ty mówisz? Na pewno zebrałeś tam sporo piasku też przy okazji, sięgając. Tak garścią. Później Kopciuszek musi się zająć tym. I to oddzielić. No, tutaj na górze jeszcze jest. Zabawne zadanie. Grzeb w piasku. Clive, dopiero co zabiłeś Hugo kubkę, to czas odpocząć. To będzie zadanie, które odwróci twoją uwagę na chwilę, zanim pójdziesz do następnego dużego bossa. Tu.
O proszę. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. To zobaczmy, co nam jeszcze wymyślą, żeby przedłużyć nam drogę do grobu Sida. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Proszę, 5 gwiezdnych pyłów, dokładnie 5 ziarenek. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? O, rozmowa heart to heart? Co masz na sercu, Gav? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Dlatego chciałem pójść tutaj z When tobą. you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Dobrze słyszeć, przyjacielu. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Dla tej sceny i słuchania znów tej pięknej muzyczki Right. Ready to go home, boy? opłacało się trochę pogrzebać w piasku. Tylko jestem ciekaw, czy teraz też nam znowu jakiś bullshit wymyślą, żeby jeszcze bardziej przedłużyć drogę do grobu Sida. Bo miałem nadzieję to w tym odcinku zrobić. Ale no, zobaczymy, co gra jeszcze wymyśli. Chodźmy jeszcze poszukać tego pomocnika piekarza, skoro jesteśmy w okolicy. No patrzcie, jest akurat tutaj, to możemy szybko podróżować tu. I jest to kontynuacja innego zadania, które już zrobiliśmy, co można rozpoznać po rzymskiej dwójeczce nad wykrzyknikiem. Czasem nie ogarniam już, które zadania są kontynuacją czego, bo już tyle zadań robiliśmy. He? 9 noży, ranga A. Fajnie. My blade yet hungers, and so do I. Come, let us feast on your flesh. Your feasting days are over. Fajny gość. Z takim to chętnie powalczę, jeśli mam być szczery. Aż tak długo to nie powinno potrwać. O! Normalnie no, nie miałem zamiaru na let's playu walczyć z tymi przeciwnikami, ale skoro już go spotkaliśmy, tak samo z tą... z tą Garudą fejkową, którą mieliśmy. Po prostu naspamię na niego wszystkim, co mam.
38 poziom, to oznacza, że trochę punktów doświadczenia dostaniemy. No. Trochę częściej korzystać z tego ataku. Pięknie! Zawsze zapominam przy tym ataku przytrzymać. Zdychaj już! I tak mieliśmy mieć troszeczkę spokojniejszy odcinek. To mogę wam troszeczkę tutaj się pobawić. A wy popatrzycie, jak z takim challenge'em rangi A sobie radzę. Aż wyleciałem z pola. Chociaż też zabawne, że walka z tym gościem to dla mnie zalicza się jako coś spokojnego. No i znowu przegapiłem. Och, serio. Przez to, że wyszedłem z pola. Przecież nie byłem aż tak daleko za nim. No dobra, po tej głupocie, którą ten gość przed chwilą odwalił, musiałem jeszcze raz z nim dowalczyć do tego momentu i zaraz będzie martwy. No, nie jest aż tak trudny, tak długo jak mu się nie ucieka poza tą linię areny. Nie wiem, może się ładnie zabugować to wtedy, jak się z tego wypadnie. No i jak się cały czas unika. Niestety czasem mi namierzenie psuje, ale... A jakbym jego wybił za ring? A zadaje nawet całkiem ładne obrażenia, kiedy się nie uważa. No chodź tu. A wiesz co, zakończmy to w ten sposób. I będzie oszołomiony teraz. No to jego koniec. Już nie żyje, tylko jeszcze tego nie zauważył kolega. No. Zabito znanego potwora. To był człowiek. Ale zabójca, więc w sumie można go nazwać potworem. Nie starczyło na level up? Those who kill for sport deserve no better. No. Więc dlatego miano potwora nawet całkiem do niego pasuje. Tutaj znowu filozofia z Wiedźmina, jak już o Wiedźminie gadaliśmy w tym odcinku. Że ludzie to najgorsze potwory tak naprawdę? Potwory bywają lepsze od ludzi? O, stąd jest ładny widok na zniszczonego kła. Czy to nie gdzieś tutaj Barnabas stał na tej scenie? Dobra, to cię też nie obudzi? Co z tobą? Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the Mother Crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. Ona? What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Czyli miałem w połowie rację. On mówi o tym kryształu, jakby to była kobieta. Mów, o co ci chodzi. Perhaps you could express yourself in your work. If you missed the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know... Piekarstwo to też sztuka. You might just be right. What a fool I've been!
I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. Cieszy mnie to. Piecz zarąbisty chleb. Wait. Najlepszy jaki możesz. Suppose you won't be needing an escort then. No chyba poradzi sobie sam. To możemy wracać do Mateja. No jak, czeladnik ci wrócił, słyszałem. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. Smocze I bułeczki. dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steeple peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Prawdziwy sztukmistrz. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. No i zarąbiście się wszystko skończyło. Znalazł swój cel w życiu. Prawdziwy artysta. Przez jedzenie do serca ludzi. Now, Dusan, I know you're keen, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, Master. I'll go and get some more later. A nie moglibyście z tego zrobić jakiegoś słodycza? I te kryształy mogły być, nie wiem, z budyniu czy coś takiego? No cóż, sami będą musieli na to wpaść. Jest jeszcze jedno zadanie, które kryje się w Lost Wing. Skoro już jesteśmy przy robieniu poboczniaków, to też szybko załatwmy. Ach, tutaj też doszła już wieść o tym, że pomściliśmy starą bazę i wszystkich naszych zmarłych. Bo tutaj też mamy dużo sprzymierzeńców. No oczywiście, kto inny niż Quinton będzie miał dla nas zadanie. Ah, Clive. Your timing is exquisite as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Jasne. Dla bezpieczeństwa ludu. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Czyli mała zabawa w detektywa. My people speak of strange shadows glimpsed in the gloom of the woods. Either these are figments of anxious imaginations, or someone is out there, someone who does not wish to be seen. Right. Let's see what the people of the village have to say. I better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. Przepytam wszystkich, a pod koniec wyjdzie, że to krasnal czy coś takiego ogrodowy. Przepraszam bardzo, co pani widziała? You right, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something?
Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Niech no zgadnę, pod koniec nikt nic nie widział. Don't know who the lads heard the story from, but it's going all around the village. Shadowy figures lurking in the woods that disappear as soon as you spot them. Oh, it's enough to send a shiver down your spine just thinking about it. No ale kto w końcu coś takiego widział? Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Kolega coś słyszał. Excuse me. Quentin mentioned strange figures having been sighted near the village. Have you seen anything? Nah, not me, Gov. I heard the rumours, though. I'm here most days, right next to the gate, and I ain't seen nothing out of the ordinary. Don't worry. Any shady characters try and slip into town this way, and I'll soon come running. And shouting, most likely. All right. Thank you. Tell Quentin he don't need to worry about strangers sneaking into this end of town. I've got my eyes open. No to widzę, że samych ekspertów się pytamy. Pani Zielarko, jest pani moją ostatnią nadzieją. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Przynajmniej jedna osoba, która coś słyszała, ale że doświadczyła na własnej skórze. I was in Lorbert's Pass when I heard it. Sounded like someone whetting a blade. Ready to slit my throat. Put the wind right up me, it did. No to idealnie, że jesteśmy akurat w pobliżu. Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Chodźmy. Przełęcz Lauberta jest od razu w tym kierunku. Wybacz, kolego, że zrobię twoją pracę. Czyli zadbam o bezpieczeństwo tutejszych mieszkańców. O, jak ja długo tutaj nie byłem. Sam to wejście tutaj ma coś magicznego. Ten lasek, tutaj mostek. Coś ładnego. Dobra, kto tu jest? You there. Fuck! He's seen us. O! Before they escape. Sukinsyny! Black shields. Here. Czarne tarcze! What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive. A to dobrze, że ktoś to zgłosił. Czyli widać, że czasem jednak warto sprawdzać, czy w plotkach jest ziarenko prawdy. Bo to mogłoby się skończyć bardzo niebezpiecznie dla wszystkich. Kto pozwolił ci wstać, kolego? Ło, a ten dostał mocno w nos. Się z tego już nie pozbiera. Ło, to była zajebista kontra. No to ostatni. Chyba że jeszcze jedna fala przyjdzie. Wrogowie pokonani. I co oni tutaj chcieli? Jakieś niedobitki? Czy szpiedzy polowali na tutejszych naznaczonych? Why were they here? Were they planning an attack on Lostwing? I need to warn Quentin. Muszą uważać bardziej. Przyjdzie ich pewnie więcej. No dobra, Quentin. Mam dobre i złe wieści.
Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black Shields. The Empress's former bloodhounds, though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Huh? Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. No lepiej by było. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. Bah. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him, and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection, and so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. No to była niespodzianka. Czyli dla ludzi z Loftwing najwyższy lord sędzia jest tym, czym Hugo Kubka był dla nas. I'm not going to change his mind. Nie masz prawa zmieniać mu zdania. Ci ludzie nie spoczną, dopóki ten skurwol nie zdechnie. Wow. Jestem ciekaw, jak się to zadanie jeszcze potoczy. Quentin? Bardzo ciekawa postać od początku, teraz jeszcze bardziej.
Dobrze, ludzie, powiedziałbym, że tutaj czas zakończyć odcinek. Let's hope this is all Blackthorn needs. Na razie. Cześć.